Czy wojsko egipskie sprzedaje świąteczne pomarańcze do Polski? I czy mandarynki mogą rosnąć na pustyni? Witam na moim kanale, jestem w Egipcie, a dokładnie w Kairze i zapraszam na krótką wizytę do gospodarstw znajdujących się na pustyni i zajmujących się uprawą mandarynek, pomarańczy i innych owoców. Podczas flashbacków z wizyty będę opowiadał, jak co rośnie, jak się co nawozi i jakie pestycydy stosują w danym miejscu oraz czy wszyscy umyli rączki przed zbiorem. Ale zanim przejdę do szczegółów, krótkie wyjaśnienie, dlaczego szukam cytrusów na pustyni, a nie w Dolinie Nilu. Egipt jest kojarzony z żyzną Doliną Nilu i to tam właśnie znajduje się serce egipskiego rolnictwa. Natomiast przez wzrost populacji w kraju, a także potrzeby eksportowe zaczęto uprawiać różne rośliny na pustyni. To właśnie stąd najczęściej trafiają do nas egipskie pomarańcze, mandarynki, wczesne ziemniaki albo wczesne winogrona. Znaczna część gospodarstw jest zlokalizowana na drodze Kair-Aleksandria, przebiegającej przez tereny pustynne. Żeby się dostać na teren niektórych gospodarstw, trzeba mieć przepustkę wojskową. No ale jak to? Przepustkę wojskową na zbiór pomarańczy czy innego ziemniaka? A no tak, znaczna część gruntów zlokalizowana na tym terenie jest zarządzana przez armię. Naokoło gospodarstw znajdują się bazy wojskowe. Dosłownie armia zakłada gospodarstwa. Żeby to wyjaśnić, należy przejrzeć najnowszą historię Egiptu. Armia w Egipcie pełniła zawsze ważną rolę, ale od czasu rewolucji w 2011 roku i obaleniu prezydenta Hosniego Mubaraka armia przejmuje władzę i prezydentem później zostaje były generał El-Sisi. Sisi chce pokazać, że Egipt może być ekonomiczną potęgą. Ufa jedynie armii i uważa, że jedynie armia może wykonać plany budżetowe i zrobić wszystko na czas. Obsadza swoimi ludźmi rząd. No i pewne projekty z pewnością może. Natomiast ekonomia rządzi się swoimi prawami. No i wydanie rozkazu nie spowoduje zwiększenia efektywności ekonomicznej w danym kraju. A co najważniejsze i najbardziej problematyczne, budżet armii jest tajny, no i taki stan rzeczy rodzi wiele pytań. Wracając do wojskowych mandarynek i pomarańczy, armia na pustyni zakłada farmę, tworzy infrastrukturę, prowadzi ją, a później jakiś prywatny przedsiębiorca może na przykład taką gotową infrastrukturę, gotową farmę od armii wydzierżawić. A jak wygląda produkcja egipskich cytrusów? W przypadku pomarańczy zbiór zaczyna się w listopadzie, no i może trwać do kwietnia. Podobnie jest z innymi cytrusami, takimi jak cytryny bądź mandarynki. Jest ważna różnica w logistyce zbioru pomiędzy cytrusami. Na przykład, jak zbierasz mandarynki, to musisz o tym pamiętać, że należy je ściągnąć z drzewa, zebrać zaraz po tym, jak dojrzeją. Ponieważ jeżeli je zostawisz na drzewie, no to stracą pewne parametry jakościowe. W przypadku cytryn bądź pomarańczy jest troszeczkę inaczej. One mogą zostać na drzewie dosyć długo, nawet do kilku miesięcy i nie tracą wartości związanych z jakością danego produktu. Czyli rolnik ma taką dużą przechowalnię i może sobie zostawić drzewa na polu i poczekać na lepszą cenę. Taka farma na pustyni potrzebuje dużej ilości wody. No ale w naszym przypadku armia wodę już ogarnęła. Woda pochodzi ze studni głębinowych. No jeżeli jest to bliżej Nilu, to można doprowadzić wodę kanałami, rurami do danej farmy. Woda przy studniach głębinowych występuje tutaj na głębokości od 100 do 200 metrów, czasami głębiej. Jak już mamy wodę, no to już jest z górki. No ale w przyszłości przy olbrzymim zużyciu tego surowca może się z wodą pojawić problem. Niektóre farmy, szczególnie te eksportujące produkt, są pytane przez swoich klientów o systemy certyfikacji związane ze zrównoważonym wykorzystaniem surowców. Kolejna bardzo ważna rola dla takiego producenta to badanie mikrobiologiczne wody i chemiczne. No, z jednej strony trzeba wiedzieć, czy woda, która będzie miała kontakt z produktem, będzie zagrożeniem dla tego produktu. Druga rzecz to jest kwestia na przykład użycia tej wody wraz z nawozami.
no jej parametry chemiczne są ważne przy zastosowaniu fertygacji. Do nawodnienia stosujemy nawadnianie kropelkowe. Jeśli chodzi o nawożenie, no to najczęściej nawozi się przy pomocy fertygacji, czyli podaje się pokarm przez system nawadniania. Kilka centralnych stacji połączonych ze studnią, no i jakimś tam mieszalnikiem, no i przy tej stacji przez pompę podajesz pokarm do roślin. No jak się nawozi? Wszędzie podobnie, w sensie rośliny jedzą to samo. Podstawowe składniki pokarmowe, makro i mikroelementy, tylko w różnych dawkach. A oprócz nawozów stosuje się jeszcze pestycydy. No i tutaj w zależności od tego, co nasze rośliny zaatakuje, no i od potrzeb danego klienta, co sobie klient życzy, a czego sobie nie życzy. Na przykład Polska, Unia Europejska to klient wymagający i grymaszący, który sobie nie życzy wielu rzeczy, ale to z drugiej strony dobra sprawa dla konsumentów. No i tutaj znowu, jeśli chcesz coś eksportować, najczęściej jesteś pytany o jakiś system certyfikacji potwierdzający, że Twój produkt jest bezpieczny. Najczęściej w takim systemie bada się pozostałości pestycydów, bada się też właściwości na przykład wody, która bierze udział w produkcji, czy może zanieczyścić produkt. No i jeszcze do tego dochodzi kontrola odbiorcy produktu, czyli klienta, który sprawdza różne partie pod względem na przykład pozostałości pestycydów. A tak wygląda przykład stosowanych pestycydów dla pomarańczy, mandarynek, cytryn. A jak stosujemy pestycydy na polu? No opryskiwaczami, najczęściej ogrodnicze opryskiwacze, no ale też są systemy, w którym za pomocy węży i sikawek rozprowadza się dany pestycyd na drzewie, na danej roślinie. Często stosuje się siatki albo włókniny, które zabezpieczają owoce i rośliny. Siatki są rozłożone nad drzewami na specjalnych konstrukcjach. Zadaniem takiej siatki jest na przykład ochrona przed zakurzeniem, zanieczyszczeniem od pyłu. No tutaj jest pustynia, jest bardzo dużo pyłu. Kolejną rzeczą jest kontrola temperatury. No tutaj jest pustynia, więc mamy dużą różnicę temperatur pomiędzy dniem a nocą. Kolejna rzecz to na przykład zabezpieczenie przed chorobami. Na przykład masz mandarynki, rano pojawia się mgła, osadza się na Twoich owocach, no i stwarza przez wilgotność i ciepło idealne warunki do rozwoju chorób. A jak masz taką siatkę rozłożoną na specjalnej konstrukcji nad drzewem, siatkę albo włókninę, wówczas ta siatka powoduje, że to mgła osiada na siatce, a nie na owocach. No i ten problem związany z dobrymi warunkami dla grzybów został wyeliminowany. Możesz stosować mniej pestycydów. Zbiór takich owoców odbywa się ręcznie. W związku z tym istotnym elementem jest higiena pracowników. Jak ktoś jest poważnym producentem, no to sprawdza tą higienę. Po zbiorze produkt trafia do sortowni. No i tam dalej jest sortowany, myty, czasami jest woskowany, jakiś fungicyd, w zależności od tego, czy są takie wymagania klienta, jest dodawany, pakowany i wysyłany. A jeśli chodzi o planowanie, no to liczby wyglądają następująco. Mniej więcej tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie. Polub, subskrybuj, komentuj. Do zobaczenia.